Witamy serdecznie. Jesteśmy na początku podróży praktycznie do Chin. Czekają nas w tej chwili 3 loty. Jak widzicie, mamy dużą dosyć obstawę. Lecimy w 8 osób. Jest z nami Darek, odpowiedzialny za punkt dealerski, Przemek Bartoszewski, produkt manager od ciągników, dyrektor Przemysław Pilarczyk, który jest odpowiedzialny za maszyny u nas w Tarnowie Podgórnym, Artur Kędra, który jest dyrektorem działu części. Dzień dobry. Dalej mamy Adriana Horczaka, który jest odpowiedzialny również za punkt dealerski. Pilnuje granicy. I pilnuje granicy dla nas. No i Kuba Walewicz, który jest dyrektorem makroregionu. Oczywiście tak. Tej niżej. No i na koniec jestem ja, Damian Narojczyk, również produkt manager Arbosa. Plan jest taki, startujemy z Poznania do Frankfurtu, o tam nasz lot już się świeci, później do Pekinu, do Qingdao, no i do naszego docelowego adresu. Na pewno jesteśmy podekscytowani całym lotem, przynajmniej ja, ponieważ zawsze chciałem polecieć tam do Chin, zobaczyć tą fabrykę. To jest dopiero początek. Marzenia się spełniają. Marzenia się spełniają? Nie, marzenia trzeba spełniać. No i tutaj spełniamy ten. Myślę, że tutaj jak jesteśmy jeszcze w Poznaniu, to by było na tyle. Przejdziemy zaraz w następnej sekundzie. Dla nas to trochę będzie dłużej, ale dla Was w następnej sekundzie będzie kolejny punkt docelowy. Pośredni. We Frankfurcie. Sekunda minęła. Jesteśmy na naszym pierwszym przystanku. Herzlich willkommen, czyli Frankfurt. Zaczynamy drugi level. Drugi level. Za nami już stoi samolot, którym będziemy lecieli. Albo nie. Nie, no raczej tak. Już się odprawiliśmy, jesteśmy gotowi do lotu i czeka nas 10 godzin gdzieś? 9 godzin. Plus coś takiego. 9,5. 9. Później będzie pewnie w Beijing, też nagramy krótki filmik o tym. I to będzie już przedostatni przystanek, bo ostatni przystanek to jest cel Qingdao, a potem z samochodem będziemy musieli się jeszcze przedostać z 200 km. Więc sami widzicie, jest to kawałek trasy. Prawda, Kuba? Ty już to przeżyłeś. Rzut kapciem. Rzut kapciem. Rzut kapciem. Z tą sekundą to coś nie poszło, wiesz? Nie no, dla Ciebie, dla naszych widzów była to sekunda. W międzyczasie trafiliśmy do Beijing, czyli Pekinu. Teraz jesteśmy w Qingdao, bo jak mnie pasażer poinstruował, to nie jest Qingdao, jak mówiłem wcześniej na filmiku, tylko Qingdao. Ewentualnie wymowa może być lekko zmienna. Natomiast jesteśmy na miejscu trochę zmęczeni. Nie do końca. No, jeszcze mamy te 200 km. No, 200 km gdzieś mamy ale do to przejechania. znowu za sekundę. Za sekundę się widzimy w takim razie na miejscu. Ucieczkę z Poznania do Weifang. Witamy również gości z Czech. Poklaszczemy, brawa. Dziękuję bardzo. A teraz dla kierowcy, brawa. Dobrze. Z czego słynie miasto Weifang? Tak naprawdę jestem słabym. Z fabryki Lowola. Nie wiem. Halo, halo Polska. Witamy się ponownie. Tym razem jesteśmy na polu doświadczalnym. Mieliśmy okazję zobaczyć w jednym budynku, na pewno będą przebitki, zobaczycie sobie. Taki to jest zwany showroom, Pokazane gdzie była nawigacje, prezentacja części zamiennych, była prezentacja właśnie aplikacji tej już inteligentnej tak jest, całe przyszłości. systemy nawigacji, rozwiązania, które mają niebawem do tych dużych ciągników wchodzić. Teraz jesteśmy w fajnym miejscu, bo na polu, gdzie można sobie pojeździć, potestować głównie duże ciągniki. Mamy serię przede wszystkim 7000, tam jest ten jeszcze większy 300 koni. Jak widać, nie wszyscy mają talent. Słuchaj, pierwszy przejazd był przez pracownika tutaj fabryki. Ale nie, to nie on, to jakiś inny tutaj. Tak, jakiś przypadkowy. inny. Wysłaliśmy naszego człowieka, żeby zrobił lekkie instrukcje. Przemysław Bartoszewski stwierdził, że musi udzielić pewnej lekcji, bo prawdopodobnie jakiś to był pracownik fabryczny, a został wyciągnięty na przejazd, więc zaraz pokażemy, jak to się orze w Polsce i zrobi to zgodnie z... Po polu też jeżdżą, teraz akurat nie widać, ale przed chwilką latały sobie kombajny do ryżu, do zboża, także wirtualne zboże, ale kosimy. Wirtualne zboża, to znaczy tak, jedzie najpierw ciągnik z siewnikiem pneumatycznym, sieje glebę, następnie drugi tą glebę kosi. Od razu kosi. Od razu kosi, bo to od razu plony wychodzą. Tu się wszystko dzieje szybko. Dynamicznie.
A tak poważnie, słuchajcie, no jest taka pora roku, jaka jest. To ma być przedstawienie maszyn, więc Tak. troszeczkę się podśpiechujemy, ale to ma pokazać, jak funkcjonują te maszyny, bo tutaj jest konferencja w takiej porze roku, w jakiej jest. Tak, mamy listopad, także no, zboża już nie widać na polach. No nie da się ukryć, nie ma. Kuba, opowiedz nam coś o tej glebie, bo widzę, że już tam łypnąłeś na nią. No jest dosyć fajna, taka dosyć gęsta, także na pługu troszeczkę tutaj widać jeszcze zostało, bo się przykleja. Ciekawe, czy w innych rejonach jest podobnie. Tutaj raczej by dobrze rodziło, ale no widać, ciągnik 260 koni i tam sobie z tym śmiga bez żadnego oporu. Teraz jedzie, nie wiem kto, jakiś też tam chłopak z gości. No To go raczej tak, z Europy. to tak go tam dobrze cisnął, bo tak z 10 na godzinę tutaj raczej szedł, to ani nie było widać, żeby tam czuł to za bardzo. Obok siewniki. I w zasadzie zaraz będziemy przechodzili dalej, bo tutaj w tej chwili jesteśmy tylko na polu doświadczalnym. Z dużymi ciągnikami, a po drugiej stronie mamy mniejsze ciągniki. Z tyłu są kombajny, tam kolejna część, także no Teraz przejdziemy sobie do tych ciągników mniejszych, bo po lewej stronie mamy ciągniki, które jeszcze nie są u nas w Europie w ofercie, chociaż widzę, że tutaj jest prawdopodobnie 2040. No może być to 2040, chociaż nie bardzo mi nie, pasują tu masz koła, 30-55. ale tutaj A. już jest nasz 3055 w wersji czarnej, która być Po może drugiej stronie, będzie u nas. Mamy te maluszki teraz. Ale tutaj właśnie chciałem zwrócić uwagę na te ciągniki. To są właśnie te ciągniki, o których mówiliśmy na targach w Bolonii niedawno. I 1000 seria i 2000 seria. To są ciągniki, które na pewno będą w naszej ofercie. Czekamy tylko na Tak. homologację. To już w przyszłym roku Tak. będą do sprzedaży, także lada moment będziemy je mogli zamawiać. Największą ciekawostką tylko, która je różni od 2025 i 2040, które mamy w ofercie, to są w sumie, chciałem powiedzieć o jednej, ale wychodzi na to, że takie 3 najważniejsze zmiany. Pierwsza to jest to, że ma wałek środkowy WOM, czyli można podpiąć sobie kosiarkę, zresztą Pan tam ma podpiętą kosiarkę przy tym 1000. Druga różnica jest taka, że jest to ciągnik zupełnie innych gabarytów, mianowicie szerokość jest zwężona i ta masa ciągników jest mniejsza. A trzecia sprawa to jest możliwość wyposażenia ciągnika w skrzynię HST. To są te 3 różnice, a wskazuję 4. 3 różnice najważniejsze, ale jest jeszcze kilka zmian, natomiast to są 3 główne rzeczy, które nas będą interesowały w tych Tak, ciągnikach. z nowej serii też 2040 będzie płaska podłoga, jako ciekawostka już całkiem. Zapewne zastanowi Was, chociaż to już było omawiane na innych filmach, ale może ktoś przyszedł tutaj obejrzeć sobie po prostu akurat ten film. Dlaczego wszędzie widzimy Lowol, 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 wszędzie Lowol. Ja przypominam, że tak naprawdę różnicy między tymi dwoma markami nie ma i Lowol jest produkowany na rynek azjatycki, właściwie to w przewadze jest nawet gości, którzy tutaj przyjeżdżają, czyli z Afryki, Australii, no i z Azji. To jest wszystko na rynek produkowany Lowol. Na europejski rynek mają być zarówno Lowole, jak i Arbosy, Aupaxy. Ja chciałbym jeszcze zwrócić w tym ciągniku, jest taka ciekawostka. My tu mamy 3055, prosiłbym operatora na chwileczkę, żeby pokazać ten ciągnik. To jest ciągnik, który ma wyposażony silnik Doosan, ale 4-cylindrowy. My w tej chwili mamy 3-cylindrowe, a to jest 4-cylindrowy i jest oznaczony jako Stage 5. Więcej za bardzo nie zdradzę, natomiast oglądajcie nas, bo to sugeruje jakieś zmiany. Ale więcej nie będę mówił. Jesteśmy przy fajnym ciągniku, na który bardzo czekamy, bo sporo zapytań, szczególnie z rejonu Grójca, gdzie tam dominuje sadownictwo. Dosyć sporych mocy ciągnik, a kompaktowy, wąski i to też mamy głęboką nadzieję, że niebawem uda się tam do oferty Kuba, wprowadzić. to jest typowy sadownik, to jest typowo Tak. sadowniczy ciągnik. Możemy zobaczyć, że on ma moc O, około teraz 100 fajnie koni. widać szerokość. E, Tak, Moc około 100 koni ma i on na pewno będzie miał więcej złączy hydraulicznych. Zresztą to widzieliśmy w Bolonii. Jest inaczej wyregulowana szerokość takiego ciągnika, to znaczy on ma być wąski, żeby mieścił się Tak. w tych
To, czego nam tak w naprawdę tych, w tej chwili brakuje mocno, bo te z Goldoniego żeśmy połowy sprzedawali, współpraca się skończyła i ten ciągniczek w tych gabarytach zdecydowanie na te rejony Kuba, sadownicze. Tobie jako dyrektorowi handlowemu mówię, chwileczkę poczekaj, jeszcze daj mi trochę cierpliwości. Nie dzwoń do mnie co 2 tygodnie, że masz klienta na to. Pytają. Wiem. Będę Także- informował o wszystkim na Także bieżąco. czekamy na ten traktor. Słuchajcie, w tym momencie jak do Was mówimy, na pewno możecie zobaczyć, że co chwilę operatorzy się zmieniają. To nie są pracownicy fabryk, tylko to są dilerzy, importerzy z całego świata. Tak, Jak my około 500 przechodzimy- osób z całego świata. Tutaj około 500 osób może być, ewentualnie jeszcze w innych miejscach fabryk, bo byliśmy podzieleni na kilka, jeśli nie kilkanaście autobusów. No i cały czas ci ludzie, tutaj jest bardzo duży przemiał, bardzo dużo rozmów jest. No i co? Lecimy dalej. Tak jest. Kuba, byliśmy właśnie w fabryce ciągników o dużej mocy, tej nowej fabryce, którą zapowiadaliśmy, że będziemy widzieli, bo to jest główny powód naszego wyjazdu. Mówiliśmy też, że może ją pokażemy, ale kłamaliśmy. Nie kłamaliśmy, staraliśmy się. Mówiłem od początku, że nie jesteśmy w stanie niektórych rzeczy przeskoczyć. Tam to jest najnowocześniejsza fabryka. Nie szło ich przekonać, bo słuchaj, to jest najnowocześniejsza fabryka. Niestety, ale pracownicy chodzili i nawet jak ktoś próbował wyjąć telefon, to ostrzegali, prosili, żeby nie nagrywać, bo będą musieli opuścić fabrykę. Są pewnie jakieś przebitki, które wrzucimy, coś tam zobaczycie. Może z kanału oficjalnego dostaniemy to, co Tak. oni uznają, że mogą udostępnić. Taka ciekawostka, no bo to nie jest jeszcze całkiem gotowa fabryka. Otwarcie jest planowane za kilka miesięcy. Widzieliśmy, jak to wszystko jest zbudowane, prowadzono nas, pokazano nam, jak to będzie działać. Gotowa była już lakiernia, gotowe były elementy nośne Montażowe. do robotów, do linii montażowej. No jest to imponujące, naprawdę tutaj widziałem kilka fabryk, ale ta zrobiła na mnie szczególne wrażenie z racji raz, że skali, dwa, W ogóle mi przeszło pierwsze przez myśl, co to jest za ogromna inwestycja. Nie spodziewałem się czegoś takiego, szczególnie, no bo wiecie, budynek w stosunku do tego, co było w tym budynku, bardzo łatwo wybudować, według mnie. Ale to, co się tam znajdowało, te mechaniczne roboty, które tam pracowały, praktycznie automatyczne. na 3 wysokościach, no, szok. Ale co jest w ogóle kosmosem? Oni tą fabrykę wybudowali w rok. Budowa ruszyła w listopadzie 2023 roku. To jest niemożliwe, to tak potężny obiekt w rok. No ale to już mówiłem, tak już poza sprawą fabryk. Rozmawiałem z naszym opiekunem, ja mu mówiłem, jak Poznań się zmieniał przez lata, jakie w ogóle zmiany wprowadzone, że 20 lat temu było tak i tak. A Kevin tak słuchał i mówi, no pewnie się zmienił, no ale wiesz, ja już tutaj kilka lat do Ciebie przyjeżdżam i on się nie zmienia. Ja mówię, jak się nie zmienia? Po czym wziął i pokazał mi kilka zdjęć, jak w Chinach wszystko się zmienia. No zmienia się, to już kilka razy mówiliśmy w różnych materiałach, ale byłem tutaj 15 miesięcy temu i to, co zaczęliśmy pod kątem nawet inwestycyjnym, pod kątem nowych modeli, no to jest szok. No to w tak krótkim czasie takie rzeczy. Z takich danych tam Nowinek, ja bym powiedział, Nowinek. bo to jest Planowanych szokująca informacja. obecna fabryka, którą zwiedzaliśmy, tych ciągników, które sprzedajemy, które znacie, robi około 90-100 tysięcy w zależności od roku. Nowa fabryka, Ale ciągników wszelkiej maści, od Tak. 25, głównie małych, głównie małych. czyli prostych, które szybciej się produkuje. Natomiast ta fabryka jest z założenia przewidziana do modeli większych, bardziej zaawansowanych i też jest planowana na 100 tysięcy ciągników rocznie. I to zaawansowane ciągniki, wszystkie powyżej, bo to ma być fabryka tylko powyżej 100 koni mechanicznych. I 100 tysięcy ciągników, które mają mieć od 100 koni do 500. Do 360, bo te większe na Na razie... tą chwilę no, ale tak, okej, chodzi ale o to, że ona to są jest wielkie, tak. przewidziana na te duże również. To dla porównania fabryki duże w Europie, na przykład Fenta w Marktoberdorfie, czy Maseja w Beauvais, czy Klasa w Evre, produkują teoretycznie po 20 parę tysięcy. To wyobraźcie sobie skalę, to 3 firmy razem produkują mniej, łącznie jeszcze powiedzmy z Valtron, gdybyśmy dorzucili do tego, niż jedna fabryka, która będzie produkowała traktory dla Weichaya. Także no,
zrobiło to wrażenie, nie? I to właśnie uświadamia człowiekowi, ile ta automatyzacja tej technologii ma wpływ na wydajność roczną produkcji takich maszyn. Tutaj też widać to, że mieli no, pewnie dobrze zainwestowane pieniądze w doradców z zachodu, bo wszystko jest bardzo przemyślane, jest poukładane tak, jak być powinno. Czyli podpatrzyli, zasugerowali się tym, kto już ma rozwiązania podobne, wyciągnęli wnioski, ulepszyli, usprawnili. Są te na przykład dwu- czy kondygnacyjne pozycje w lakierni, że to wszystko się tak fajnie tam wymienia, żeby na jednej przestrzeni więcej rzeczy można było robić. W ogóle same te lakiernie, kurczę, mega, naprawdę. Obłęd. No. To był obłęd. Fajnie, to Ale aż miło patrzeć, na że... jednej konferencji była właśnie rozmowa, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, gdzie główny dyrektor odpowiedzialny za sprzedaż poza Chiny mówił, że wszystkie tak naprawdę konkurencyjne firmy robią jakieś redukcje, zmniejszają produkcję, bez ciężki okres i tak dalej, a oni ten czas poświęcają na inwestycje, na zatrudnianie pracowników, szczególnie z zachodu, po to, żeby właśnie usprawnić jeszcze bardziej tą swoją technologię. I kolejna rzecz z konferencji. Podczas kiedy Europa w tym momencie przeżywa dosyć dużą stagnację, bardzo dużą nawet powiedział, rynek leży. W Chinach rok do roku jest wzrost 20% u nich produkcji. 20% wzrosła produkcja, także Ale było wspomniane, że sam rynek, bo o tym powiedział, sam rynek chiński zaliczył też spadek, ale ich sprzedaż i tak poszła do góry. 20%. Byli bardzo z tego dumni w ogóle, nie? Więc Ile no? w zasadzie nie wiem, czy widziałeś, natomiast mieliśmy okazję przechodzić obok takiej sytuacji, że jak byliśmy na tym polu całym, Tak, przyjeżdżał- Przemo sobie testował. dokładnie, Przemo jako nasz reprezentant od razu, Poleciał! no zresztą jak dzik wskoczył, mówi, że do tej kolejki, mówi, że chce się przejechać ciągnikiem, natomiast jak już wyszedł, to obok przejeżdżał ciągnik, który operator na luzie sobie siedział, tylko kontrolował, czy prędkość jest dobra i tak dalej, natomiast w ogóle nie dotykał kierownicy. To jest ten punkt, o którym była mowa na konferencji, to znaczy automatyzacja jazdy. Tak, i to widzieliśmy też na ciągnikach na placu. Ileś ciągników demonstracyjnych ma pozakładane już anteny GPS-owe z napisem. Także tutaj widać, że już to działa. Zresztą podkreśla się to też, że bardzo chcą iść w tą automatyzację GPS-y, żeby można produkować większe maszyny, bardziej wydajne. No, jakby to się trzyma kupy, no bo skoro tworzy się fabrykę na 100 000 dużych ciągników, no to wiadomo, że będą te rozwiązania wdrażane. Oni używają bardzo takiego nowoczesne. określenia inteligentnego rolnictwa. I moim zdaniem to bardzo dobrze odzwierciedla, w jakim kierunku oni chcą. Oni nie chcą, żeby było dużej niepotrzebnej pracy w gospodarstwach rolnych, tylko oni chcą, żeby pracować wydajnie przy najmniejszym nakładzie pracy. I w tym kierunku Tak. jest ustawiona cała Sami fabryka. nawet podkreślałem, że borykałem się z coraz starszym społeczeństwem i tych rąk do pracy jest coraz mniej. Dlatego nowoczesne maszyny, większe, bardziej wydajne, zautomatyzowane są nawet koniecznością w przypadku Taka jest przyszłość. rolnictwa Sami chińskiego. możemy zobaczyć na naszym rynku, że tych rolników tak naprawdę ilość młodych rolników jest mniej niż tych starszych. Widać też to, że te gospodarstwa jeszcze pomału, ale jednak się scalają. Na wioskach tych gospodarstw, na każdym, jeszcze 20 lat temu było bardzo dużo małych. W tej chwili w każdej wsi już gdzieś tam jest taki jeden większy rolnik, czy dwóch, czy trzech, którzy nawet jeżeli nie mają na własność, to dzierżawią od innych, bo tam gdzie nie mają sprzętu, nie inwestują, więc to jest taka kolej rzeczy. Duże wrażenie zrobiło na nas, no każdy razie na mnie, ale na tobie też. Na mnie też zrobiło. Nie wiem, czy zauważyłeś w ogóle, kiedy podjeżdżaliśmy tymi autokarami, bo przypomnę, 12 autokarów pełnych ludzi. I pierwsze, co wyszła delegacja, przyszły hostessy, które nas oprowadzały, hostessy, właściwie to można powiedzieć, że przewodniczki. One nas oprowadzały po, nie wiem, czy to można nazwać muzeum, natomiast tam Showroomie. To jest taki showroom. W ogóle sam obiekt Weichai'a, który fabryki silników jest imponujący, bo to jest naprawdę, no wrzucimy przebitkę. Mega, naprawdę to wygląda kapitalnie. Po tym showroomie pojechaliśmy do fabryki, gdzie faktycznie się te silniki produkuje. No i tu znowu kolejne zaskoczenie. 1000 silników dziennie.
dziennie. Ponad To 300 jest tysięcy ogrom ilości. silników rocznie. To tak jako ciekawostka, cała Europa rocznie kupuje około 160 tysięcy ciągników, a tu mamy 300 tysięcy rocznie wyprodukowanych w jednej fabryce w Ejczaja. No i sama fabryka, kurczę, też te roboty, takie wielkie rumby jeżdżące. Rumby. O, takie... Kuba mówi rumba, ale no, to tak po to prostu... wyglądało. No to Dokładnie taki tak. przerośnięty skoksowany odkurzacz, taki na sterydach. Dobre Z określenie. 1,20 m, z 1,30 m średnicy, taki wysoki na 20 i one jeździły, czyściły, woziły całe takie zestawy z częściami, Części. odwoziły wszystkie rzeczy, odpady. No, to się działo tak, że no, po prostu człowiek patrzył, one się wręcz między nogami plątały, jeden jest staranowa prawie. Kuba jest podekscytowany, bo taka jedna rumba chciała w niego wjechać, bo się zapatrzył, natomiast myślał, że w niego wjedzie, ale ona dosłownie, nie wiem, 20 cm, 30 Tak, cm przed lasery Kubą wyłapały. stanęła i czekała, aż Kuba sobie przejdzie spokojnie. Jak Kuba odszedł, no to załączyła się zielona lampka i jechał dalej, nie? Także nowoczesność tutaj znowu taka, no kurczę, nie spodziewaliśmy się, że aż tak, no bo oczywiście wszystko, jeżeli chodzi o standard wykonania, no to roboty, no kurczę, to Można byłoby z tego napisać książkę, natomiast pewnie szkoda, że nie można było tam, nie można było. Kuba, a tutaj bardzo rozmawiałem... pilnowali. Może znowu się uda jakieś znaleźć materiały ze strony producenta, bo tam są czasami dostępne, no to coś tam się urzuci, ale fajnie, naprawdę to... Robiło wrażenie. Tak, tak, bez dwóch zdań.